Słuchajcie, jestem już na Jamajce i śmigam autem. No w sumie to jest taka taksówka, która się zatrzymuje i pokazuje się odpowiednią liczbę palców, gdzie chcemy jechać. Jeżeli jest 1, to się tam jedzie na górę, 2, to się jedzie jakby na śródmieście, a 3 do miasta. I one operują na tych głównych ulicach. I ludzie wsiadają tak bez pytania i to kosztuje 150 tamtych ich dolarów. 1000 to jest 20 zł, więc 150 to jest 3 zł. No i się ludzie dołączają. Z reguły są 3 osoby lub 4 w takim aucie. I on zbiera po drodze. Zaraz wam przedstawię gościa, u którego mieszkam, bo nie chcę tutaj za bardzo głosić, jak wyjdziemy, ale no, sytuacja jest taka rozwojowa, że wszyscy są jacyś tacy wylajtowani, wyluzowani, kompletne przeciwieństwo do tego, co byłem w Kostaryce. A jeśli chodzi o filmowanie, to tam trzeba po prostu ludzi pytać, czy jest ok, czy nie jest ok. Ważna sprawa na Jamajce i ogólnie w każdym kraju zawsze sprawdzam, jaka jest cena paliwa. I tu kosztuje 190 tych ichniejszych jamańskich dolarów. To jest $1.20, czyli jakieś 4,30, coś w ten deseń. Cena paliwa to się wszędzie prawie taka sama utrzymuje, tylko w niektórych krajach jest trochę niższa. This is my friend Ross. How you doing, brother? There, you know. Yeah, I take a chat in New Kingston and see what I want, you know. I'm really happy that I met you, that you show me around, and so far so cool, man. It's always a pleasure, you know. When you travel, it's always good to meet other persons who travel and kind of experience with certain things so you can see the area better, you know. Awesome. Raz mi tu właśnie tłumaczy, że jak wkraczamy w taką dzielnicę tak jak ta, gdzie jest pełno ambasad i jest to bogata dzielnica, to nawet na stacji benzynowej jest inna cena, bo co najmniej o 10-15% wyższa kwota widnieje na tym totemie. Tam było 180-190, tu już jest 210. Jest 15:40 w sobotę. Próbuję wymienić jakąś kasę. Raz mi właśnie pomaga, żeby iść do kantoru. Kantor tu się nazywa Cambio. You want to take a taxi to our next one? Yeah, we That's know the only working, other yeah. option. Yeah, of course. Nie mam, że tak powiem, gotówki tutejszej, bo na lotnisku to było totalne zdzierstwo. Za połowę ceny chcieli wymienić. No i jeden był zamknięty kantor i teraz też on mówi, że nic nie robią, walą w kulki i zamknęli 1,5 godziny przed czasem i babka mówi, że jest zamknięte i koniec, więc no, co kraj to obyczaj i co kraj to różne metodyczne ściemy. Pakujemy się. Let's hope we can catch this one. It's a 5 of Już us. deszcz pada. No i tak każdy dołącza, nikt się nie pyta, po prostu gościu mówi ok, jedziemy w tamtą stronę i to kosztuje 3 zł. No i kolejny taki kantor, w którym ta sama praktyka, że sobota i wywiesili kartkę, że od 13 mają jakiś tam meeting i sprawdzają kasę i w ogóle raz mówi, że to jest jedna wielka ściema i po prostu walenie w kulki, bo w tamtym miejscu nam powiedzieli, że tu będzie otwarte, a w tamtym zrobili to samo co tu. Czyli mają po prostu krócej sobotę. Następna nauczka, żeby chociaż trochę kasy mieć ze sobą, ale jak dam mały banknot, na przykład $20, to mi wydadzą w tych dolarach jamańskich. Więc jest jakaś tam nadzieja, że przetrwam do poniedziałku. Trzeba zawsze patrzeć na to, co się ma i działać tym, co się ma, a nie kwiczeć, że jest zamknięte. Nie? Jak zwykle na przypale tu trzeba latać, rozpadało się przed chwilą dosyć mocno, strumienie lecą. Co? Don't cross the road like me. Okej. Mówi tu raz, żebym tak nie przekraczał drogi, chociaż ja jestem przyzwyczajony do tego, bo można zostać potrąconym. Co jeszcze chciałem powiedzieć, no i ostatnia nasza szansa, żeby wymienić pieniądze, a jak nie, no to wracamy na tarczy do chaty i dopiero pojutrze będę mógł coś wymienić. Weszliśmy do sklepu takiego lombardu po prostu lokalnego. Uśmiechnąłem się, bo raz jest taki sam jak ja, chodzi do takich właśnie pawn shopów, czyli lombardów naszych. No i sprawdza tam, ale słuchajcie, jakaś wiertarka byle jaka, stara, używana, 200 zł, to u nas nowa chyba mniej kosztuje, bo to żadna była markowa. No i sprawdzaliśmy tam jakieś akcesoria, ale chodzi mi o to, dlaczego się tak uśmiecham, bo wychodziliśmy i tam trzeba po prostu, security musi po prostu otworzyć drzwi. No i gość siedział na telefoniku i pikał, a ja do niego wypaliłem się, halo, bo nie śpi pan. No i gość się po prostu zaczął uśmiechać, a raz mówi, że no, różnie ludzie reagują, bo niektórzy by się wkurzali, bo powinien swojej roboty pilnować, ale ten akurat się uśmiechnął, otworzył nam drzwi i no i taka
Była śmieszna dosyć sytuacja, bo przez podwójne drzwi trzeba wyjść. No najwyraźniej no, są jakieś rabunki tu czy coś, nie? Raz właśnie mi opowiada, że tutaj chodził do podstawówki. Pytałem się go, ile tej podstawówce klas trzeba odbyć. Mówi, że 6 albo 5, w zależności jak dobrze się idzie i jak człowiek jest mądry, no to dłużej zostawiają w szkole albo krócej. Ja wam to trochę potłumaczę, słuchajcie, bo jego taki no po prostu język jest bardzo niezrozumiały, bo oni tutaj, ja będę o tym mówił jeszcze w kolejnym jakimś odcinku, oni tu mają taki angielski, które urywają w połowie wyrazy. Dlatego trzeba się bardzo dobrze wsłuchać, co mówią, bo mówią dosyć szybko i jest to urywane. Tak jakby ta druga czy trzecia sylaba jest całkowicie urywana. Jesteśmy trochę na przedmieściach właśnie Kingston. Tu się coś pali. Burza przed chwilą przeszła. Aha, no i jeszcze jest ruch lewostronny, no to tak jak w Anglii. Ale to chyba już zauważyliście. Ja się trochę nie mogłem przyzwyczaić, bo wlazłem do taryfy i nagle się okazuje, że kierowca siedzi z drugiej strony. Someone likes yellow color. It's very peaceful here on a Saturday afternoon. It's peaceful now, you know. Now? Sometimes it's not so peaceful. Okay. We're trying to make the peace reign, you know. But do you like gather sometimes, I don't know, like families on Sundays or Yeah, yeah. like, like they do, I don't know, Sunday roast or something? Yeah, everybody gather and cook and make like. All right. And the favorite meat is of course chicken, right? Or Well, no? It's not a favorite, but it's probably the cheapest at times. Okay. It is on between chicken, probably beef. Okay. Yeah, And you're okay, there's a shop. This is the one that I go to. Główna ulica, tu gdzie mieszka Raz. Można wszystko tu dostać. Przyszliśmy tu do jakiegoś lokalnego baru. What would you recommend? This. Okay. So they have this and fried chicken and Miejsce jest tak zabudowane, że w ogóle nie widać, co się tam dzieje. I tak się tu jedzenie sprzedaje. Kurczak, jakiś tam zestaw kosztuje 700, 800 lub 1200. Przyniosłem sobie jedzenie. Tu z lokalnej takiej knajpki Raz mi pomógł. Trochę się tu zniżę, bo pewnie nie łapię. Zaraz sobie przysunę tutaj krzesło i pokażę wam, co oni tutaj jedzą. I powiem wam, że wcale nie jest tak tanio, bo ja cały czas się zastanawiam, jak oni tutaj żyją, że zarabiają około $50 tygodniowo, a takie żarcie, które tu przyniosłem, kosztuje ponad $5. Czyli jak $10 na dniówkę, to co, obiad połowę z tego. On mi opowiadał raz, że to jest związane z COVID-em, że po COVID-zie ceny, jeśli chodzi o owoce, kosmiczne, słuchajcie, $1 jeden banan kosztuje. Na markecie gdzieś można za $0,5 kupić, ale to jest dalej drogo, to jest 2 razy drożej niż w Polsce, banany, a one tu rosną. I on mi to tłumaczył, że po prostu tak utrzymali ceny i dalej się te chore ceny trzymają, bo w COVID-zie wszyscy jedli, że zdrowo i tak dalej. I 5 lat minęło, a ceny się dalej nie zmieniły. No po co ja kucam? Aha, bo nie widać mnie, dobra. O, będę miał biuro, bo muszę... Co jest, kuźwa? Wiatrak tu działa, ale nie będę tego wiatraka testował. Już wam pokażę, co ja sobie tu kupiłem. Wczoraj tak samo, 800 tych dolarów jamańskich, 150 to jest $1. 1000 to jest 22 zł. Czyli to kosztuje jakieś 19 zł. Coś w tym stylu, nie wiem, co oni mi tu w ogóle dali. No spoko, ryż z warzywami i chyba kurczak. Mniej więcej, już wam pokazuję, jak to wygląda. Kolejny dzień mojej podróży 100 dni dookoła świata. Dzisiaj ze słonecznej Jamajki z Kingston. Jestem na przedmieściach, mieszkam tu kolegi Rasa, a zaraz wam pokażę, jak w ogóle to, no jakie mam po prostu warunki. W końcu czuję się, że jestem w takim prawdziwym klimacie, że u kogoś mieszkam, że jestem po prostu na przedmieściach, nie jestem gdzieś w centrum, czy w jakimś punkcie takim. O, auto jedzie, tu trzeba uważać na auta, nie zwalniają. W którym no po prostu jest pełno jakichś tam turystów, przechodniów i nie ma takiego klimatu życia.
Bo ja po to podróżuję, żeby pokazać wam jak żyję. Tu jest wejście, uwaga na psy. Bardzo fajnie zadbane, trzeba zawsze zamknąć za sobą. Jakieś samochody, które kiedyś były gotowe do chyba reparacji, ale już dawno, że tak powiem, pomysł umarł. Tu miałem pranie wywieszone, już wam tu chcę pokazać. Tu ziomal z Australii mieszka. Wczoraj tak, słuchajcie, lało pierońsko, że w nocy, że nie pamiętam kiedy słyszałem takie mocne odgłosy walenia po prostu po suficie. No ale też nie ma co się dziwić, tu jest taki blaszany daszek. Słuchajcie, jest takie oberwanie chmury, że w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Jest po prostu Armagedon tutaj na Jamajce. Najlepsze jest to, że ja mam pranie w ogóle i wszystkie moje rzeczy się suszą. Jakby się normalnie niebo otworzyło. To jest po prostu kosmos. Ale nic się do chaty nie leje. Hello. I tu sobie wchodzimy. Ludzie teraz są trochę przewrażliwieni, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o jakiekolwiek kręcenia. Nie tylko w tym kraju, ale ogólnie, że są uznawane takie no, niezaniechciane działania, że nie chcą być pokazywani. Po co ja mam w ogóle te okulary, jak tu nie świeci? Od razu do nas chyba flaga jamańska wita. Ok. Mamy biureczko. Nie za dużo tu miejsca, szkoda, że nie ma no, takiego miejsca do pracowania, ale sobie gdzieś znajdę. To jest bardzo ważne, ale tu już widzicie pełno komarzysków siedzi i trzeba je załatwić, które mnie zeżarły w nocy. Siatka się bardzo przydaje. No, zestaw tutaj high-endowy. To iPad Nano. Fotelik. Stephen Curry. Kto się koszykówką interesuje, to wie, że to jest najbardziej utytułowany gościu, jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty, czyli z daleka. Dobrze, że mam wiatrak. No i przechodzimy tu do kuchni. A tu mam biureczko w sumie. O, tu mogę sobie usiąść. Tu jest instrukcja, która, że tak powiem, no, jakość i za co odpowiada. Kto wie, to wie. Kuchenka, garki takie aluminiowe. Dosyć ciężko mi było, po prostu zagotowałem sobie wodę na kawę, ale ciężko mi było wziąć i chwycić to, więc wymyśliłem, że użyję tej koszulki, ale zwróćcie uwagę, koszulka dosyć taka dziwna, no nie? King of the Kings, no ale tu jest gwiazda Dawida, więc kto to jest jako uznawany? Musiałbym się tu zorientować. No plakaty oczywiście muzyczne, 2011 chyba, tak mi się wydaje. No i co? No i tu ogólnie takie, zawsze sobie robię 2 kawy, żeby wystygły, bo ja nie lubię ciepłej kawy. No i mamy nie kuchenkę, tylko ten zlew, normalnie zestaw tutaj do picia. Oni jedzą i piją w takich czarkach, to są po prostu jako talerze z kokosa zrobione. No i lodóweczka elegancko, tu sobie kupiłem picie, słuchajcie, ale drogie to picie, jak pieron, ogólnie jest w ogóle tu drogo znowu na Jamajce. Ale butelka takiego ginger beer, no nie, to nie jest alkoholowe, ale no po prostu napoju tego imbirowego kosztuje 8 zł. No to tak jak u nas te najdroższe cola czy coś, nie? No i tu mam jeszcze przejście, już wam pokażę, do kibelka. To nie wiem, czy to jest akurat otwarte będzie. Bo tu ktoś inny, drugi mieszka. I tu też mamy wejście do kogoś. No i ktoś tu ma też kuchnię zrobioną. No spoko, no, normalne warunki. No. No i tam mamy toaletę, ale gość się chyba kąpie. No, nie kąpie się. Otwarte jest. Więc można tu zobaczyć. Już wam pokazuję. O. Umywalka taka klimatyczna, jakaś z cementu ulepiona. Ale powiem wam, grzyba nie ma. I to jest spoko. Tu jakiś sufit z dykty. Czysto. Naprawdę, powiem wam szczerze, że to do czego to byłem, to naprawdę jest elegancko i czysto. Pralka też jest. Jakby ktoś chciał użyć, to trzeba zastawić. Nie jest to jakieś zabezpieczenie mocarne, ale to tylko tak chyba. Więc w takim sobie pokoiku mieszkam, a ja dzisiaj jeszcze was zabiorę. Słuchajcie, bo są takie dni, że ciężko jest o temat.
Ale to jest właśnie wyzwanie dla mnie jako filmowca, żeby znaleźć jakąś historię. Nie mówię tego, że będzie nudno, bo prawdopodobnie będzie, kurczę, super aktywnie. Tylko trzeba iść gdzieś, wyjść i tam coś się zdarzy. Dzisiaj zaplanowałem, że zabieram Cię na tak zwaną ulicę z muralami. Zobaczymy, co tutejsi artyści uliczni mają do zaoferowania. Także smacznej kawusi. Pyszna, z Kostaryki.